40 lat. Słuchaj, to pomyśl sobie, jakiego mieli Polacy ducha. Zarabiali wtedy 5 centów na godzinę albo mniej. 5 centów? I z tego zbudowali to. A dzisiaj nie ma kto tego utrzymać, bo już nie ma Polaków. Nie ma Polaków? Bo już wszyscy poszli w inną okolicę zupełnie. Aha. Tutaj będziemy wchodzić w taki stragan. Mały bazarek. To jest troszkę oddalone od centrum. Sprzedają jakieś książki, jakieś ubrania widać. Też jakieś gadżety. Ostrożnie. Widać kubki jakieś. Można sobie kupić lalkę o... używany, to jest taki second hand. Używane myślisz, że to jest? Nie wiem, czy to, ale nie było. Aha, kurde, to bielizna używana to grubo. O, mają koszulkę. Może mają taką meksykańską, bo ja chciałem sobie taką meksykańską kupić, co? Jak była podkoszulek po Kamisa, nie? Kamisa chyba. Teraz się zapytam, dobra. Tak. Nie wiem, czy mają z Meksyku. Może mają. Perdón, camisa mexicana? No, 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 okej. no, es pura americana hawaiana de aquel lado de vestir. Okej. Gracias. Tu możemy mieli coś. Overwatch. ¿El chaporro te mandó chilo, qué? Nie, ten pan nie zrozumiałem dokładnie, ale chyba pan nie miał. Dobra, nieważne, idziemy dalej, może później będzie. O, tutaj mają case jakieś na telefon. Ciekawe, ile to są. No, to normalnie będzie ceny jak tutaj, jak u nas, nie? No, tak jak wspominałem wcześniej, nie jest to jakoś bardzo tanio. Ale mają w sumie ładne te najeczki, nie podróbki, no ale bym na to patrzył. O, patrz, jakie mają te monety tu. Teraz sprzedają jakieś takosy. 5 taco za 50, to się opłaca, mega. Ja kupiłem jeden za 20. Idziemy dalej, tu mają jakieś resoraki dla dzieci, BM-ki, fajnie, spoko. Widać, że nowe, elegancko. To jakieś kaktusy, nie kaktusy. Szkoda, że nie można sobie takiego kaktusika wziąć do domu, co? Pewnie nie wolno, nie? Przewozić. Nie. Oczywiście, że nie. Byśmy nie wjechali. No, nie wjechalibyśmy. O, tu mają takie naszywki, nie? Na plecak. Tylko, że ja nie wszyję sobie tego w ten, mój plecak, nie? Bo ja mam ten ze skóry. O, moi drodzy, Opel Astra 1.8, znajomy, no właśnie takiego Chevroleta z Polski, pozdrawiam Bartek, ale to jest Chevrolet, a to nie jest przecież Opel, a u nas jest Opel, dziwna sprawa, no nic. O, tak samo jak tam, to jest przecież, to też jest Opel, a jest napisane Cherry, nie Chevy, przepraszam, Chevy. I też ma znaczek Chevroleta. Naprawdę dziwne. O, to jest Duster. Rumuńska. Nie. Jakim cudem to jest? Przecież to jest... przecież to jest ten, nie? Dacia, nie? Dacia Duster. Dacia Duster, a tu mają Renault. Ciekawe, co? Tak jak wspominałem wcześniej, ludzie po prostu, jak mają przerwę, leżą na podłodze po prostu i odpoczywają na podłodze po prostu, na betonie. Ej, vamos, pendejo! Sam jesteś pendecho.
Wyrażaj się. Tutaj słowo pendejo jest bardzo popularne wśród Meksykanów, to znaczy taki głupek, ale oni tak do siebie mówią jako, wiesz, znajomy, nie? A, pendejo, no i tak do siebie gadają. Pierwsza Tesla, moi drodzy, tutaj. Tesla przyjechała w Meksyku. Dobra, idziemy przez jezdnię. Moi drodzy, powiem tak, wyszliśmy teraz, troszkę się byliśmy ochłodzić w domu, odebrać byliśmy to nasze pranie. Elegancko wszystko pachnie, wyprasowane, jest super. Wyszliśmy teraz na zewnątrz i jest normalnie jak w piekarniku, jest 35 stopni. Co? Już wiem, dlaczego oni nie używają asfaltu. Asfalt by się topił. No w sumie ma to sens, no. Edzia tutaj wspomniała, że jak tutaj widać, to oni mają takie wielkie płyty betonowe. To nie jest asfalt, tylko taka płyta betonowa. Edzia tutaj wspomniała, że ten asfalt na dobrą sprawę to on by się topił tutaj przy takiej temperaturze. I to w sumie dobrze powiedziane jest, no bo bardzo często nawet też w Polsce widać, jak jest na przykład gdzieś jakiś asfalt czy coś, to jest po prostu tak jakby wtopione były w niego opony niektóre, więc no to ma w sumie sens. Szczególnie można to było widzieć w Puerto Vallarta, gdzie wcześniej byliśmy. Tam właśnie też były kamyki wszędzie, nie? Po prostu były wszędzie kamyki i po tych kamykach się jeździło. No nic, idziemy dalej. Zobaczymy, co przyniesie czas. Kurde, mam takie wrażenie, że jakby to powiedzieć, że Edzi się tu nie podoba, no. Cały czas mówi, że nudy i tak dalej i wydaje mi się, że... Ja chcę do Liverpoolu. Co chcesz? Ja chcę do domu. Do domu chcesz wrócić już? Tak. Do Liverpoolu? A przecież jesteśmy na innym kontynencie. Co jest? O kurde, na miejscu jesteśmy, no to w domu. Lecimy. Tutaj od pana kupiliśmy takie 3 małe buteleczki. Później się pochwalimy. Ojej. Patrzcie tylko jaki tu jest skorpion. Jezus, masakra. A tutaj patrzcie jaki tu jest wąż. Zobaczcie tylko na to. Ja nie mogę. Bonito, bonito. Perfekto. I takie ma tutaj alkohole. Tak nam spróbować chyba z 5 albo 6 shotów i ja już jestem trochę taki fajny. Perfekto. No i takie ma tu jeszcze, kurde, szalony normalnie, szalony. Okej. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. To tak jak się idzie dalej, to są jakieś takie przeprawy. Ciasteczka. No to mają jakieś portfele. O. Jak tam? Chciałeś coś pokazać? No chodź. No chodź. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Tutaj, moi drodzy, już taka chyba biedniejsza strona Guadalajary. Tutaj dużo widać bezdomnych, też tam babeczka wcześniej była. Leżała na jakimś tam materacu. Tutaj widać, no tam jakieś dzieci sobie coś jedzą. No, ale spoko. Te pojo tutaj długo musi być. No, to prawda. Ej! Ja muszę dokończyć. Se quiere que
My już w pokoju tutaj sobie siedzimy, ja już wziąłem prysznic, dzisiaj na pewno nic nie będziemy robić, także są ostatnie chwile tutaj w Guadalajarze. Oglądamy sobie jakiś ten serial. Dobra, oglądamy Narcos, żeby nie było. Oglądamy Narcos, nie wiem, sobie dam jakieś Dorytoski, naczosy. No i co, chillujemy. Jutro mamy lot, trzeba się wyspać i tak dalej. Zaraz trzeba jeszcze porobić kanapki na jutro, na trasę. To jeszcze mi teraz pizzy zostało, co ja tam wcześniej sobie zaraz też zjem. Będzie też sobie idzie raz prysznic wziąć, będziemy chillować no i nic, widzimy się jutro. Moi drodzy, kolejny dzień, kolejne przygody. Idziemy teraz w stronę przystanku autobusowego. Jedziemy na lotnisko. Dzisiaj około 10 godziny, ponad godzinę 20 mniej więcej. Trzeba wziąć taksóweczkę. I później jak pojedziemy 2 autobusami gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, to trzeba wziąć taksówkę, która będzie kosztować też 2,4 km. no, na 2,4 km. No ale nic. Jak tak pokazuje, to trzeba się dostosować. No nic, idziemy. Kochanie, lecimy do USA! Przeszliśmy już paszporty i tak dalej, wszystko. I teraz wsiadamy do Viva Aerobus. Zobaczymy, czy będzie wygodny. Po godzinie, naprawdę dobrej godzinie. Po dobrej godzinie jesteśmy przed lotniskiem w Chicago. Masakra, milion pytań, milion wszystkiego. Później więcej powiemy o tym, ale naprawdę, kurde, czuję się... Nie wiem, czy warto mówić, że jesteście w związku, który nie jest małżeństwem. No, dokładnie. Najlepiej mieć osobne 2 tikieciki i tyle. Tak, po prostu najlepiej powiedzieć, że jesteś friends i tyle. Nieważne, czy jesteście po ślubie, czy mieszkacie razem, cokolwiek. Friends i nara. Kurde. Masakra. No nic. Moi drodzy, sytuacja wyglądała wczoraj tak, jak byliśmy na tym lotnisku, że po prostu siedliśmy z tego samolotu, w którym też siedzieliśmy bardzo długo, bo było bardzo dużo niepełnosprawnych ludzi. Siedzieliśmy w nim, nie wiem, z pół godziny chyba. Później jeszcze jechaliśmy na terminal poprawny, też chyba z 15 minut. I tak, wysiedliśmy, już przeszliśmy przez te wszystkie sprawdzenia i nagle idziemy do tego gościa, który sprawdza paszporty i tak dalej, do celnika, i celnik nam mówi, że no wiesz, Żebyśmy stanęli z boku i tak, poczekali, żebyśmy stanęli z boku i że zaraz coś nas zabierze, no nie, bo on się tam pyta jakieś te informacje, wiadomo, tak jak w Toronto, nie, że po prostu gdzie tam pracujecie, ile to będziecie, bla, bla, gdzie zostajecie i tak dalej. No i po prostu powiedzieliśmy mu wszystkie informacje, no nie, on powiedział, dobra, to i tak musicie poczekać, no nie. No i wziął nas jakiś inny oficer, wziął nas z takiego pokoiku w ogóle, z takim siedzeniem takim metalowym, jak, nie wiem, jak w więzieniu. No i się pyta, nie,
gdzie tu będziesz i tak dalej, jakie są Oczywiście Mateusz poszedł pierwszy. no, jakie tam są motywy wasze tutaj przyjechania i tak dalej, gdzie zostajecie, co robicie, jaki będzie wasz transport z powrotem. No i wszystko wytłumaczyliśmy, no nie? No i on powiedział, dobra, w porządku, później wziął Edzie, już tam też się jej pytałem, no nie? No i po prostu wyszło na to, że tam później siedzieliśmy z 15 minut, czekaliśmy na niego w waiting roomie, no i przyszedł. Zapytał się o bilet. Tak, przyszedł, jeszcze raz się zapytał o bilet, powiedział ok, have a nice time i puścił nas. Ale i tak mimo wszystko taki trochę mały stresik dla mnie. Edzia powiedziała, że się nie stresowała, ale ja tak troszkę się stresowałem, więc tak, ale dobrze, jesteśmy już tutaj w Chicago, niedaleko Chinatown, jak widzicie. Fajnie, fajnie, tak wczoraj szliśmy sobie tędy, wziąłem sobie Subwaya, bo Edzia też już nie jadła, ale wziąłem sobie Subwaya, no i tak. Dzisiaj będzie fajny dzień, oglądajcie. Anymore. Hear me. I'm trying not to make you proud, but it's hard. It's too loud. This feeling in me's hard to get out. It's breaking me down, but I gotta believe that we can put the past down. Tutaj można zobaczyć taki budynek federalny John C. Kulczyński. Tutaj pewnie jakiś boss tego tak, federal boss jakiś tego dużego budynku. Pewnie rządzi tym wszystkim. Fajnie, pewnie jakieś lata temu tutaj poprzyjeżdżali Polacy i tak się tutaj pobudowali, kurde. Grubo. Nic. Ogólnie, moi drodzy, plan wygląda tak, w tym momencie, że idziemy na stację Johnson, tutaj w centrum właśnie Chicago i jedziemy do Jackowa. Idziemy do Jackowa, zobaczyć jak tam to wygląda i tak dalej. Chociaż tam widziałem wcześniej filmiki, że tam już teraz tak się tego nie będzie odczuwać i tak dalej. Ale mimo wszystko idziemy zobaczyć to na własne oczy. Spróbujemy z kimś pogadać i tak dalej. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy tam ktokolwiek jeszcze będzie. Zobaczymy, że tam ktokolwiek będzie, może coś znajdziemy, no ale nic. Idziemy i zobaczymy. Właśnie dotarliśmy tutaj na Jackowo, dokładnie na Logan Square, gdzie to się właśnie wszystko znajduje. Idziemy teraz w stronę bazyliki. Kurczę, nie sprawdziłem dokładnie jaka była nazwa tej bazyliki, ale właśnie idziemy po taką polską właśnie bazylikę tutaj, na Logan Square. Mamy jakieś 5 minut i zobaczymy jak to wygląda. Chodźcie z nami. Weszliśmy sobie tutaj do takiego randomowego sklepu tutaj w Chicago, niedaleko bazyliki. Jak możecie zobaczyć tutaj dużo takich różnych polskich akcentów można zobaczyć w tym sklepie. Tutaj Polska. Sobie takie wezmę jedne do samochodu. Ale też dużo widać z Meksyku, no nie? Meksyk tutaj. To też różne flagi. El Salvador, Ekwador. No co to jeszcze jest? Guatemala, Teksas. No dużo tego jest. Zaraz kupimy też sobie jakieś... O, tu nawet można też t-shirty kupić. Taki t-shircik, moi drodzy, kosztuje piąteczkę. $5. To naprawdę nie jest dużo. Co tam znalazłaś? Szocika. Szocika? Co tu jest napisane? Chicago. A, zajebisty. Dobra, to co? Robimy do małe zakupki i tyle. Lecimy. Are you from around the area? Yeah. Ah, okay. Is there a lot of like Polish people around here? More down. More down? Yeah, more down. Okay. Do you think we're gonna be able to find any like a Polish restaurant or something? Polish restaurant? Yeah. Yeah, it's one I think like passing Central Park. Okay. It's one on your left. Okay, perfect. Yeah, we just came here. Okay. And we just want to like visit this Yeah, place. yeah. We've heard quite a lot about the fact that there is quite a lot of Polish people around here. Yeah, there used to be a lot more here. Yeah, but yeah. It's more down now. More down. Yeah. So how long it takes to get down there? Do you reckon? Oh, like 5 minutes. 5 minutes. Walking, yeah. Ah, okay. Okay, perfect. Let me get the money. You want that too? Oh yeah, sorry. How much is this? Sorry. $2. $2. Perfect.
$2. Very cheap. Ja? Pierwsze tutaj akcenty. Podlasie, klub. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to będzie otwarte, czy nie. Popatrzcie tylko. Nie, tutaj jest, nic nie ma takiego napisanego, po prostu jest napisane Podlasie i tyle. Da się tu wejść? Nie da się chyba, nie? Nie da się niestety. No ale nic. Szukamy dalej czegoś ciekawego. O, popatrzcie tylko. Jan Paweł II. Flaga Polski. Tutaj jest Proszę, jak śmiesznie napisane. flaga, Joannes flaga Watykanu. i tu. Masz rację. Joannes. Tam u was na Jackowie. Jackowie, tak. Jesteśmy tutaj właśnie na Jackowie. Zaraz się tutaj zapytamy, może coś ludzie będą tutaj wiedzieć o tym miejscu. Proszę bardzo. 1916, 18, pierwsza wojna światowa. Proszę bardzo. Tutaj, jak widać, jest napisane Bazylika Świętego Jacka. A o to właśnie nam chodziło, czyli Sankt Hyacynt. Proszę bardzo. To po polsku jest nawet napisane boczne drzwi otwarte. Tutaj orzełek polski, też po polsku jest napisane orzeł z koroną pochodzący z sali parafialnej kościoła świętego Stanisława Kostki, ofiarowany przez rodzinę Lempa. 25 kwietnia 2010. Proszę bardzo. Tak to właśnie się prezentuje, ale nie ma tu w ogóle ludzi nawet. Z kim pogadać, może oni tam... Excuse me, do you guys know anything about this place? What do you need? O, z Polski? O proszę. A przyjechaliśmy tutaj z UK. Aha. My też jesteśmy właśnie z Polski. Ja jestem z Krakowa. Moja dziewczyna jest To ze stolicy jesteś? z Krakowa. Ze stolicy, no nie? No, Warszawa. Warszawa, jak Krakowie, Warszawa. Ja też z Krakowa. Tak? wiesz, O kurczę. Jest stolicą jest Kraków i Lublin. Lublin. Miło poznać w takim razie. Tutaj. No możecie Jeszcze wejść, raz. jest otwarte boczne drzwi, Tak? jakbyście chcieli wejść. Tak, można O super. A Państwo tutaj mieszkają? wejść. Tu mieszkamy w tym O domku. kurczę, ale nie ma pięknie. polskiej flagi, bo kurczę Nie ma. stargała się, wiesz. Gdzie Ojej. amerykańskie są wytrwałe, a polska flaga się trochę stargała i trzeba ją przeszyć. Targała się, co? Kurczę, ale piękna budowla. No widzisz, i to... Wiesz, ta budowla jest piękna, ale jakiś środek jest, wiesz, To jest. wiesz Tak? ten dół, to... A. A to nie wiesz, wiadomo, to- czy są wierzący, mogą być niewierzący, nie? No tak. Nie bardzo, tak? Okej. Racja, bardzo ładnie. A Państwo tutaj długo mieszkają? 40. 40 lat. Słuchaj, to pomyśl sobie, jakiego mieli Polacy ducha. Zarabiali wtedy 5 centów na godzinę albo mniej 5 centów? i z tego zbudowali to. A dzisiaj nie ma kto tego utrzymać, bo już nie ma Polaków. w tej Nie ma okolicy. Polaków? Wszyscy Nie? poszli w inną okolicę zupełnie. Aha. Także nie ma kto tego utrzymać, szkoła zamknięta, to puste, także To kiedyś to wszystko pewnie działało, no nie? kiedyś działało ostro, jeszcze z 10 lat temu. 10 lat temu. Jeszcze. No. Mało tutaj, akurat w tej okolicy jest autem jesteście, nie? Nie. No właśnie, to niedobrze. Tak autem to byście sobie mogli pojechać i popatrzeć na te inne polskie okolice. Nie? Rozumiem. Tutaj już nie ma Polaków. Nie ma. Jesteśmy ostatni Mohikani tutaj, wiesz. Tak? Uciekli stąd wszyscy, poszli, że tak powiem, w lepsze okolice, Lepsze można okolice. powiedzieć. No Według tak. ich rozeznania w lepsze okolice. No. O kurczę, nie spodziewaliśmy się, że tu spotkamy jeszcze w ogóle jakichś Polaków, bardzo fajnie. Wiesz co, no na ulicy tutaj mieszka tu Polka jedna, to na Ridgeway troszeczkę jest, ale to już są ludzie wymierający, starsi. Aha. Dzieci uciekły, Uciekły. do innych stanów, inne stanów. lepsze to, a szkoły, kaledże i tak dalej tutaj. Rozumiem. A wy na długo? Nie, na 2 dni. Nie, dosłownie. 2 dni. Na 2 O, dni. to szybciej. Przejazdem. Z Anglii, tak? Mieszkamy w Anglii, tak, ale postanowiliśmy tutaj sobie przyjechać, bo właśnie rozpoczęliśmy tutaj o Jackowie i tak Aha, dalej, aha. więc bardzo fajnie. Na Milwaukee'ach zostały dosłownie 4-5 sklepów polskich. To Tak? wszystko. To przedtem wszystko tutaj, każdy dom w promieniu kilometra było polskie. Jak chodziłeś, to normalnie byłeś, jak czułeś się jak w Polsce. Tak? Sklepy polskie, Wszystko, sklepy polskie, telefon do miast, wszystko było po polsku. Super. Teraz już jest, prawie 40 lat, to już powymierało, młodzi, porodzeni tutaj, to już nie Polacy. To już mentalność jest troszeczkę inna. Aha.
No a wy Anglię, jak lubicie Anglię? Anglię, znaczy no my tam już mieszkamy jakieś 10 lat mniej więcej. To też już jesteście Dzisiaj- troszkę przekręceni na angielskie Tak. myślenie, tak? No można tak powiedzieć, ale i tak mieszkamy razem. Nie, tak? Chodzi o to, że my do siebie mówimy po polsku, także... A, no, Także- no, tak samo i u nas, w domu po polsku się mówi, polsku, to nie? dzieci normalnie po polsku, a jak ten no, idą, no to już... No. No Aha, tak. no to dobrze, a to żeście trafili, jeszcze macie ten papiery angielskie, nie? Czy nie złożyliście? Znaczy my mamy polskie paszporty, A? ale mamy taki jakby, jak to powiedzieć, settlement. Tak, Czemu settlement. obywatelstwo sobie zrobić? Możecie. Możemy, ale na razie chcemy zostać przy polskim. Chodzi o to, że teraz jest polski silniejszy niż angielski, bo on, wie pan, Anglia wyszła teraz z Unii Europejskiej No tak. No i teraz jest gorzej. i teraz żeby pojechać gdzieś na przykład do Europy, to na angielskim paszporcie tam mogę być 90 dni, a na polskim mogę być Nie ile tam szkodzi, chcę. ale ten pasek zawsze jest pasek, bo świat jest światem i Anglia nie... No kończą się pewnie powoli anglosaksoni, Tak. ale zawsze mieli siłę i zawsze byli mądrzejsi niż inni. Nie dali się wciągnąć w ten kołchoz sowiecki, który się dzieje w Europie w tej chwili. Racja. Poczekaj jeszcze troszeczkę poczekać. Anglicy, moim zdaniem, mądrość ich zachowała od tego kołchozu, który weszli wszyscy inni. Także To prawda. że pierwsza rzecz, to bym zrobił obywatelstwo angielskie. To pierwsza rzecz, jak miał możliwość, pierwsza rzecz. Angielskie. Oczywiście. Ci, co nie porobili tu amerykańskiego, płaczą. No tak. Jadą do Polski, zabierają im połowę emerytury i tak dalej, i tak Tak? dalej, i tak dalej. No oczywiście. Pasek nie przeszkadza nigdy mieć. Nie? Masz dwie kieszenie, to w jednej Prawda. polskiej, drugiej angielskiej. No tak. No tak, no tak. Nie ma to sensu. Zawsze no są tak. możliwości. No, wiesz, zawsze. Nigdy nie stracę na tym. Nie, chyba, że nie macie możliwości, ale jak jesteście 10 lat, rozumiesz, że mieliście możliwość zrobienia jako... Nadal mamy. No, Nadal mamy, no. No nie, bo jak ktoś Stracone. teraz przyjeżdża, to nie ma mowy. Nie ma Oni mowy? tak. No. Aha, No ja. No bo wizę mają, muszą mieć. To już nie da rady. Jak do Anglii chcą przyjechać, no tak. a my nie. No tak. O to chodzi, że już jesteście na innych prawach, bo jesteście tam przed 10 lat. Racja. Tak? Weterani. Tak. Chodzi o to, że właśnie nasz settlement status pozwala nam tam być już ile chcemy, z tego względu, że byliśmy przed Brexitem. Aha, no właśnie, no I- właśnie. i- I wykorzystaj to. Tak było, że moja mama, jak to była w 70 latach, to też w ostatniej chwili wykorzystała to. Polacy nie wykorzystali, Reagan im dał amnestię, żeby stali się aliens i później citizens. Tak. Mało kto, bo był luz taki tutaj, że wiesz, to był chłopie, to był taki luz, że nikt nawet sobie nie wyobraża, jaki to był luz. Aha. Więc, będzie dobrze. No, coraz bardziej zaciskają, coraz bardziej zaciskają. A skąd z Krakowa przynoszą jesteś? Z Nowej Huty. No i o, którego? to nie jesteś mi z Krakowa. Ale skąd, z Arka gdzieś tam przy Arce? Do Arki mam autobusem jakieś 15-20 minut. Z jakiego? Osiedle Piastów. O, oni są z Piastów. No, nie, ona jest z Piastów. Nie wierzę. Nowakowska jest z Piastów. Ojejku. Bardzo fajnie. Miło bardzo. A Brady będzie w jego wieku. I to jest w Anglii. Też w Anglii? Tak, Nowakowski się nazywa. Okej. Z Piastów. Coś niesamowitego. Świat jest mały, co? No, świat malutki. Malutki, tak. Także tutaj no jest, drugi jest też, ale już nie taki, parę bloków stąd Świętego Wacława, no mniejszy troszeczkę. To wszystko Polacy się, wiesz, wokół Wacławowo, Jackowo, wiesz, według nas, gdzie mieszkasz? Na Wacławowie, na Stanisławowie, na Trójcowie, wiesz, to tak się okej. w ten sposób się to trzymali się blisko i no ale mówię, no teraz emigracji nie ma, to już forget it. Teraz to już powoli ta emigracja następna to już zaniknie. Zaniknie. Wiesz, no bo nie ma tej, no nie ma, a ci urodzeni to nazwiska noszą, ale to już jest mentalność, już myślenie, to już jest inne zupełnie. Aha, to Państwo pewnie mają amerykańskie paszporty i... To znaczy ja na 2 tygodnie tylko przyjechałem z Krakowa. Tak? Też, Co pan mówi? Pozdrowię Kraków od Ciebie. Ja na Pana to nie wyglądam, Adam mam na imię, także Adam. to, że... Mateusz, a to jest Edyta. Także no na Florydzie właśnie byliśmy parę dni. Parę dni, aha. No my tylko na 2 dni, ale postaramy się jeszcze kiedyś przyjechać może do jakiegoś innego stanu. Już, oczywiście. Słuchaj, no to Ameryka jest jak Europa cała, nie? 40 stanów jest to jest nie do dojechania. To nie do zwiedzenia. nie da rady. Dopiero na koniec żywota sobie kupują RVs i jadą z miejsca na miejsce, RV, taki duży, No aha. na kółkach. Wiem. I jeżdżą po całym, bo to jest, wiesz, zwiedzić to wszystko to No jest... tak, to prawda.
Nie da rady, że tak. Tak jak mówisz, paść na 2 dni coś wyrwać, ale to... Tak, no to też mało. Ale z drugiej strony przyjechaliście w jedno z najważniejszych miejsc. Tutaj, nie? Tak planowali. Nie, no był mądry ksiądz jeden, który wywalczył, że jest bazyliką, także tego nigdy nie zamkną, bo sprzedali ostatnio 200 kościołów. Ojej. Rozumiesz mnie? Więc tego nie sprzedadzą, bo jest bazyliką. No Okej. to tyle, ojciec ten ksiądz Michał, tu była prężna szkoła, to było setki polskich dzieci, ale mówię, edukacja się skończyła, poszli do college, młodych nie ma, dzieci nie ma, no i zamieniła się teraz z Amerykanów, tu więcej białych mieszka teraz. Więcej, aha. Więcej Amerykanów, Włochrzy, Meksyki. Meksykanie to przejęli po nas, a teraz, Tak? a teraz właśnie Zmienia, aha. zmienia się. Bo w Anglii to pewnie jest wszystko mix up. Tam No, to- szczególnie tam w Londynie. Tam to jest. Szczególnie w Londynie. Ale jest to jakaś polska restauracja gdzieś niedaleko? Jest. Jest? No mówię, jak dojdziecie sobie tutaj, albo tą ulicą, albo tą w prawo, którąkolwiek. Na główną? W Milwaukee, tak, w Milwaukee Okej. i Staropolska. Staropolska. Staropolska, co chcecie tam, wszystko Staropolskie. Otwarte jest? Otwarte. Otwarte. Plac Sklep polski, jakbyście polskie rzeczy chcieli ten... Tak? Tutaj Przed nim Kurowskiego. Kurowski pisze po lewej stronie, wszystko polskie. Możecie tam sobie jedzenie, bo w Staropolskie z restauracja będzie kosztowała drożej. Aha. Chcecie zjeść jakieś coś, to tam wam przygrzeją tu w Kurowskiego. Tak? Za okej. parę groszy, za $5 jeszcze tam, no. Za jakieś... Mówią też po polsku? Polacy, no, Polacy. po angielsku nawet nie mówią te osoby. Aha. Słabo. Ojejku. Nie, no w fajnie. Ameryce Czyli jak jest. będziecie szli, to musisz zupełnie W Ameryce jesteś, po polsku się cały czas dogadasz. prosto do Milwaukee, dojdziesz do Tak. głównej, w lewo i sklep jest 100 metrów po lewej stronie. Aha. Kurowski. A ten drugi lepszy sklep, znaczy lepsza restauracja, ale tam nie ma potrzeby, tylko drożej jest, jak chcecie tylko coś jakieś śniadanie trudność, to Dobra. tak. No nic, było w takim razie poznać Państwa. No, cześć, Dziękujemy. Cześć, cześć. Przyjemnego pobytu. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do środka? Idziemy do środka, tak, chodźcie. Tutaj wchodzimy do tej bazyliki, bo nam Państwo powiedzieli, że to jest otwarte. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj od środka. Pod koniec XVIII wieku, około 1894 roku, w okresie stopniowego rozwoju miasta Chicago, blisko 40 polskich rodzin osiedliło się w okolicy Avondale. W tym okresie księża zmartwychwstańcy dojeżdżali z posługą duszpasterską aż z parafii świętego Stanisława Kostki. Pierwszy drewniany kościółek był zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Milwaukee i Central Park. Zwiększająca się liczba nowo przybyłych polskich parafian wymagała budowy znacznie większego kościoła wraz z przyległą plebanią, domem sióstr, szkołą oraz parkingiem. Właściwym miejscem dla tego wzniosłego przedsięwzięcia stała się zakupiona posesja, gdzie obecnie znajduje się kościół wraz z okalającymi je budynkami parafialnymi. Pierwsza msza święta została odprawiona w nowym kościele 7 sierpnia 1921 roku, mimo iż sama budowla została rozpoczęta niedawno, bo w 1917 roku. W latach 30. XX wieku ksiądz proboszcz Stefan Kowalczyk nawiązał kontakt z firmą malarską John A. Malin Company, aby nowo pomalowane wnętrze kościoła stanowiło najwspanialsze obrazy spośród wszystkich kościołów. Całość prac pochłonęła 4 lata, w tym pierwsze 2 lata zbierano pomysły na malowidła, które miały stanowić najpiękniejszy zbiór malowideł sakralnych wśród kościołów na ziemi amerykańskiej.
O, popatrzcie tutaj tylko polskie centrum medyczne. No tutaj na głównej ulicy. Idziemy w stronę restauracji i zobaczymy, może coś uda się nam znaleźć. Lecimy. Tutaj Polamer, paczki, podróże. Też jakaś firma prowadzona przez Polaka. Co to jest? Staropolska restauracja. Wchodzimy. Otwarta? Ojej. Od 4 dopiero. No nic. Polski sklep. Kurowski. Wchodzimy. No, ale pachnie kiełbasą. Dzień dobry. Ale daje kiełbasą, nie? No. No. Polskie produkty wszędzie, no. Popatrzcie tylko. Wafle przekładane. Wszystko polskie. Nie ma problemu? Tutaj masz gotowe jedzenie. A no. Patrzcie tylko. To pan nam przed chwilą polecał, że jak nie chcecie zbyt dużo wydać, to możecie sobie u nich wziąć. Możesz wyjść i żeberka. Gołębki, żemberka, no. Popatrzcie tylko. Paluszki, wszystko. Przypominam, że jesteśmy w Chicago. Fajny sklep. No. Lepszy niż u nas. Tym barki macie tutaj. Wina jeśli. No. I te ceny też nie są jakieś z kosmosu. Bułeczki świeże. Bułeczki świeżej, kurczę, pieką, super. No. O, zapytamy się jeszcze coś kogoś? Może to jedzenie, co? O, proszę bardzo, tutaj też można zobaczyć polskie nazwiska. Świerczek. No nic, mieliśmy taką w ogóle sytuację teraz w polskim sklepie. Musiałem tam ponagrywać jakieś produkty i tak dalej, bo nagrywałem, ale nieważne. Jakieś produkty, pani tam, później zamawiam to jedzonko, sobie wzięliśmy takie jedzonko tutaj, zamawiam, ona, kamera off. Myślę, okej. I musiałem zamawiać jedzenie po angielsku, mimo tego, że mówiła po polsku. Tak trochę niemiło, ale no, z jednej strony ją rozumiem. Miło, na pewno milej by było, jakby powiedziała, proszę nie nagrywać, czy coś w tym stylu, a ona kamera off, nie? A później jeszcze coś mówiła do koleżanki specjalnie tak głośno. No nie zapytali, coś takiego, a później nie chce się oglądać w internecie. Myślę, okej. No, ale nieważne, nie będziemy sobie psuć fajnego czasu tu na Jackowie przez jakąś wkurzoną babeczkę, nieważne. Idziemy teraz do parku o nazwie Tadeusza Kościuszki, tutaj w Jackowie. Zobaczymy, jak to wygląda. Zjemy sobie jedzonko, które kupiliśmy. No i tyle. Oglądajcie. Tutaj jesteśmy już pod tym parkiem. Kościuszko Park. Jest napisane jakby witamy. Proszę bardzo. Od 6 AM do 9 PM. Od 6 AM do 11 PM. To otwarte jest. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Wzięliśmy sobie tutaj, znaczy ja sobie wziąłem takie mashed potato, czyli ziemniaczki. Tutaj w tym pudełeczku są gołąbki, a tam mam żurek. Jeszcze sobie pączka jednego wziąłem tutaj. Tak wygląda. Jemy. No i tak właśnie żegnamy się z Jackowem na Logan Square. Bardzo słonecznie, bardzo fajnie było. Podobało się nam szczególnie ta bazylika. Bardzo fajne rozmowy mieliśmy z tym panem. Super, naprawdę. Bardzo fajnie było tego zobaczyć. Podobało się? Tak. No to dobrze. Jedziemy w stronę centrum, powoli w stronę domu i tyle. Nic. Resztę musimy nagrywać telefonem, bo nam zabrakło niestety pamięci na kamerze. Ale to nie ma znaczenia. Popatrzcie tylko, jak to są budynki przepiękne naokoło nas. Idziemy teraz tutaj, jak się nazywa? Riverside? Riverside Walk, tak? Niestety nie mogę obrócić kamery na iPhone'ie z jakiegoś powodu, ale nieważne.
Idziemy sobie, bardzo ładna pogoda nam dopisuje, elegancko. Przechodzimy koło różnych barów i tak dalej, każdy tutaj już drinki wali. Ale my to na razie nie. Może później jakieś piwko wypijemy, może jedno, ale nic. Udajemy się teraz ogólnie w stronę plaży. Tutaj jest taka plaża w środku miasta. Nad jeziorem Michigan, dokładnie, zapomniałem wspomnieć. Musimy się przedostać przez tamten most, który jest tutaj nad wodą. No i co? Udajemy się. Zaraz tutaj kręcę, jak to mniej więcej wszystko wygląda. I tyle. Eju! Moi drodzy, może trochę wiać. Przepraszam ogólnie, jeśli nie będą mnie słychać. Ale jesteśmy nad tą plażą tutaj w Chicago. Nie ma nic specjalnego, naprawdę. Pewnie jak jest ciepło, to jest dużo ludzi, ale teraz jak widać, woda jest pewnie lodowata, tak jak Edzia przed chwilą wspomniała. Więc nawet tam się nie zapuszczamy nigdzie. Idziemy po prostu sobie dalej, przejść się tutaj tą wodą, jak widać. Trochę jeszcze popodziwiać te piękne budowle tutaj. Te wielkie. No i co? No i tyle. Jedzie? Uśmiech? No i tak. Spójnie, to iść. Tutaj chyba nie wolno, nie? Tutaj można zobaczyć, jakie tutaj mniej więcej jest jedzenie sprzedają. Jesteśmy w jakimś markecie fresh vegetables czy coś takiego. Weszliśmy tutaj sobie kupić coś. I takie tutaj sprzedają mięska. A zobaczcie tylko, jak ładnie poukładane. Jakiś bekonik. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj też. To jest już przyprawione. Można zobaczyć, tutaj jeszcze jakaś karkóweczka tutaj jest. O, tutaj rybki. A jest już obrana ze skóry. Fu. Też ładnie to wygląda. Świerniczki. I tak właśnie to wygląda. Spoczko. Tutaj można zobaczyć, jakie mają alkohole. Ile kosztuje tutaj w Ameryce. $21. Plus tax, no wiadomo. Ile to ma? Pewnie jest 0,7. Albo nie, myślę, że litr? Nie, 7,50. Tutaj mamy co? Jakieś tequile na górze. Bacardi tutaj jest na dole, zobaczcie tylko. Te 15 dolców. New Amsterdam, wódka tam jest w rogu. Tutaj jeszcze na dole jest Grey Goose. 30 dolców. Smirnoff na dole za 13 dolców. Southern Comfort 13, Fireball za 18, Red Label za 29, Black Label za 39, Hennessy za 40. No i tyle. Idziemy. Wyszliśmy już tutaj z ostatniego Airbnb w tym mieście o nazwie Chicago. No i nic, idziemy teraz w stronę train station. No i co? Spoko było. Mamy teraz bardzo dużo czasu z tego względu, że dopiero busa do Toronto mamy około 23, 23:30 czy coś takiego. Więc, no więc nie wiem, co będziemy robić przez ten cały czas, no ale nie wiem, może coś pochillujemy. Chodzi o to, że mamy strasznie ciężkie plecaki i ciężko w ogóle gdziekolwiek się ruszać z tymi plecakami. No ale może to przebolejemy i zobaczymy, co będziemy robić. Na razie nie mamy planu, ale może... Bez planu. Tak, ale może się urodzi jakiś plan po prostu, gdy będziemy w centrum. Ogólnie nie mamy już żadnego cashu, bo wczoraj wydaliśmy w jakiejś tam koreańskiej restauracji, poszliśmy, pozwoliliśmy sobie na jakąś taką restaurację, ale no, dobre było, naprawdę jedliśmy bardzo dobrą kolację, więc jesteśmy zadowoleni. Ja sobie piwko wypiłem, ja sobie kupiłem jakiegoś takiego drineczka
ale nie... Piwo o smaku pomidorowym. Tak, to było piwo o smaku takim... No ja mówiłem, że po pomidorowym, ale było napisane na puszce, że coś tam, że vegetables czy coś takiego, że warzywa, nie? Masakra. No ale nieważne, idziemy już teraz na stację. Nie kupujcie tego. No, Bud Light się nazywało. Nie wiem. Idziemy teraz na stację i tyle. Czemato. Zapraszamy. Już końcówka naszej podróży, ale końcówka nieważne. Najważniejsze jest to, byśmy skończyli tą podróż bardzo fajnym akcentem. Lecimy. Tutaj jesteśmy na jednym jakimś strajku, gdyby jakiś przypadek w centrum. Nie każdy się domyśla, o co chodzi. Za dużo ludzi. Zobaczymy. Całkowicie przypadkiem tutaj naszedłem ten strajk tutaj w Romsie. Proszę bardzo. Ale ludzi dużo. Też mamy takie małe w sumie w Liverpoolze czasami. Za jakiś tydzień. Ale to na pewno nie jest na pewno nic takiego wielkiego jak to. Spójrzcie tylko, ile tu jest ludzi. Spójrzcie. Mi się wydaje, że jest przynajmniej 200-300 osób tutaj w tym całym ruchu. Siedzimy już w tym mieście, nie wiem, z 6 godzin. Coś tam sobie zjedliśmy, coś tam jakieś po kawie wypiliśmy. Ale taka nuda, że masakra. Żeby nie było, no jesteśmy w samym centrum, no nie? W samym centrum jesteśmy, ale taka nuda, że masakra. Idziemy teraz... Chyba tak, no. Idziemy teraz do jakiegoś innego spota. Chcę chwilę pochillować. W ogóle dostaliśmy maila od Flixbusa, że nasz bus jest delayed, opóźniony. No i sobie myślę, kurde, to grubo, no nie? Tam się sprawdziłem, jak to tam mniej więcej wygląda i było napisane, że opóźniono 2 godziny. To myślę, kurde, to spóźnimy się na busa z Detroit do Toronto. No i okazało się, że no, skontaktowałem się z tym całym Flixbusem i okazało się, że można to przebukować. Udało mi się przebukować na pół godziny wcześniej busa, więc teraz będzie bus koło 25 po 10. I co? Idziemy teraz idziemy już tam w tamtą stronę powoli, bo jest już tam, nie wiem, godzina chyba 6 już teraz. No i co? Zimno. Zimno jest, kurde, 6 stopni. No, nie ma co zbyt dużo mówić, bo tak jak mówię, no dzisiaj nudy. No i tyle. Co? Jewish United Funds. Jewish Federation. Czy uda się przybliżyć? Nie uda się. Ale tam jest napisane. Nieważne. Dobra, idziemy, będzie zielony. We can find our way, even though we've got problems. We can find our way. I know I'm not flawless, no. I know I made mistakes and carried them on our shoulders. I wanna make me change, but I gotta be honest. Trafiliśmy na taką, że tak powiem, imprezownię. Bardzo dużo ludzi. W centrum tak się nie widzi tyle ludzi. I tutaj akurat, jak będę w domu, będę montował ten filmik, to postaram się tutaj wkleić nazwę tego miejsca tutaj. Nie wiem, nie mam pojęcia nie mam pojęcia, dlaczego tu jest tyle ludzi. Pewnie dlatego, że tyle klubów jest. A dzisiaj jest co? Sobota dzisiaj, nie? Dzisiaj jest sobota wieczór. I zobaczcie tylko, jak tutaj są full, no. To jest godzina, nie wiem, która, zaraz będzie 22. No, 9:22 mniej więcej jest. No, ale można zobaczyć. Wszyscy tutaj ludzie przychodzą się zabawić.
O, co się. No nie wiem, czy każdy zabawić. Niektórzy pracują też. No. Też trochę bezdomnych tutaj jest. Nie ma co się okłamywać. Jest... Nie jest, jak się napiło, to dawał kasę, nie? No, jest trochę bezdomnych. No ale nic, idziemy. Niestety sytuacja wygląda tak, że jest bus opóźniony. Wyobraźcie sobie, musimy czekać kolejne 2 godziny tutaj na tej stacji. Tak wygląda ta stacja. Musimy czekać kolejne 2 godziny. Tutaj widzę, że też ludzie czekają z nami tutaj, bo tu jak była ta oryginalna godzina, o której mieliśmy wyjeżdżać, bardzo dużo osób ustawiło się w kolejce, a teraz odeszli ładnie, więc sobie też zdali sprawę, że na razie tego busa nie będzie, więc 2 godziny. Jedna rzecz dobra z tego będzie taka, że będziemy mieli dopiero busa z Detroit o 11:30, będziemy mieli jakieś 3 godziny. Jeżeli nie będzie żadnych opóźnień. Oczywiście, jeśli nie będzie żadnych opóźnień, będziemy mieli opcję taką, że będziemy mogli zwiedzić Detroit przez te 3 godziny. Znaczy nie zwiedzić, no. Jeśli oczywiście będziemy mieli stopa w centrum, nie? Bo tam nie wiadomo ile to zajmie. Już nie może być. Nie znam tego miasta w ogóle, więc nie wiadomo jak to tam z biletami i tak dalej. To jest zupełnie też inny stan, więc nie wiem. Zobaczymy, ale przynajmniej będzie, podobno. Zobaczymy. Inshallah. Trzeba będzie sprawdzić lotu w razie. No, trzeba będzie sprawdzić loty. No nic. Pozdrawiamy. I've gotta be honest, no. Will I ever be honest, no? Ignore me, yeah. It's easier to speak when seeing double and make no sense. Destroys me, yeah. No nic, my już w busie do Toronto, tutaj w Detroit. Niestety nie udało nam się zwiedzić miasta, bo byliśmy bardzo zmęczeni. Poza tym było 4 stopnie i było odczuwalne 2, także masakra jeszcze z tymi plecakami. Pomyśleliśmy sobie, że po prostu już posiedzimy na stacji, bo było w miarę ciepło i był internet i było całkiem spoko. No ale tak jak mówię, teraz wyjeżdżamy ze stacji. No i co? Zaraz będzie odprawa paszportowa, dlatego nie idziemy jeszcze spać. No i tyle, oglądajcie. Przejście graniczne nie potrwało nawet 2 minut. Zapytali się tylko, co się zapytali? Gdzie mieszkamy? My powiedzieliśmy, że UK. Ok. Powiedzieliśmy, ile tu zostajemy, na jedną noc. Że jutro mamy lot do Reykjaviku, później do Stansted. Powiedział, ok, you're good to go. No paszport i narka. No i już teraz po właściwej stronie mocy. Jesteśmy w Windsor, w Kanadzie. No i teraz będzie mordęga, bo będziemy jechać jakieś 7 godzin, może 6,5, coś takiego. No cóż, trzeba przeboleć. I'm begging you, don't let me let myself go through this all again. It's too loud. This feeling in me's hard to get out. It's breaking me down, but I gotta believe that we can put the past down. 'Cause we Zobaczcie moi drodzy, tutaj jeszcze w Kanadzie możemy sobie zakupić coś takiego, jak kogoś to interesuje. Magic Mushroom Store. Nawet nie wiedziałem, że to tutaj jest. Wiedziałem, że kanabis jest legalny, ale że to jest legalne, nie miałem pojęcia. Hej, my już właśnie wyszliśmy do sklepu z Airbnb. Tutaj mamy dom, gdzie są te 2 auta. Nic wczoraj nie nagraliśmy, ponieważ zagadaliśmy się z hostami. No, idziemy teraz właśnie do sklepu po jajka. Tutaj, nie? To jest rondo. No, idziemy kupić jajeczka, śniadanko i wyruszamy w dalszą podróż. Końcówka. No, końcóweczka. Pozwolili nam zostać troszkę dłużej, bo powiedzieliśmy, że mamy dopiero lot o 19:00. Powiedzieli, że możemy sobie normalnie zostać trochę dłużej. W ogóle jeszcze nas zawieźli wczoraj do sklepu, bardzo mili. No, przemili. Ludzie są z Indii, z New Delhi, ale przemili, no.
Bardzo mili, bardzo mili. No. Także zagramy coś później. Lecimy. Find our way, even though we've got problems. We can find our way. I know I'm not flawless, no. I know I made mistakes and carried them on our shoulders. I wanna make A nic, końcóweczka już pod lotniskiem. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Staraliśmy się nagrać tak dobrze, jak tego mogliśmy. Chociaż czasami było ciężko. No ale nic. Jesteśmy już właśnie teraz pod tym lotniskiem tutaj Hamiltona. Za jakieś parę godzin mamy lot do Reykjaviku. No i z Reykjaviku do Anglii. Podobało się? Bardzo. Bardzo się podobało mi też. Naprawdę będziemy to bardzo dobrze wspominać. Fajne rzeczy się działy. Naprawdę było bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wam też się podobało. No nic. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w następnej podróży.